Oficjalnym patronem kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie z miniatury, wymieniamy olej w Oplu. Wymieniamy, ponieważ kiedyś w którymś filmie powiedziałem, że wymieniam olej, a już nie będę Was tym zanudzał i nie mogę tego teraz nigdzie znaleźć. Nie wiem, kiedy wymieniałem, nie pamiętam przebiegu, ale myślę, że około 7-8 tysięcy jest przejechane na tym oleju, który jest teraz. No i czas najwyższy, wymieniam co 10 tysięcy, ale że teraz ten silnik po wymianie, już rok temu wymieniony, odpukać chodzi na razie idealnie, perfekcyjnie, ale jeszcze w filtrze wyłapuję drobne opiłki, dlatego wymieniam troszkę częściej, tak staram się przy 7 tysiącach, teraz nie pamiętam ile, tak jak mówiłem na początku. No i co jeszcze, jak kupiłem tego Opla, jeździłem na oleju Valvoline. I wydaje mi się, że kultura pracy była taka przyjemniejsza. Troszkę ciszej ten silnik pracował. Później coś mnie podkusiło wymienić na olej Motul. Także nie wiem, po co go wymieniłem, ale coś zachciało mi się Motula. Nalałem Motula i wydaje mi się, że ten silnik teraz od wymiany już dłuższy czas. I przed wymianą silnika też to było. Bo już przed wymianą silnika wymieniłem na ten olej. I wydaje mi się, że głośniejsza praca silnika jest. Głośniej klekocze. Dlatego oczywiście tak, standardowo płukaneczka przy każdej wymianie oleju. Płukanka. Firmie tak dziękuję za te produkty. Tak jak pamiętacie, kiedyś dostałem kilka pojemników i do dzisiaj je mam. Także płukaneczka tek do silnika. I teraz tak, olej Motul. Wracam z powrotem na Valvoline'a. Valvoline'a kupiłem takiego. Wcześniejszy jaki miałem, to nie miał tej normy Dexos 2. Tego nie było. Teraz to się pojawiło, nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie, ale wcześniej jeździłem bez tej normy. I bardzo fajna kultura pracy była tego silnika. Tak jakoś cichutko, przyjemnie chodził, a teraz wydaje mi się, że głośniej klekocze, tak jak nawet zauważycie, jak ustawiam telefon na desce w czasie jazdy, to słychać głośno ten klekot tego silnika. I wracam z powrotem do Valvoline'a. Zobaczymy, czy się polepszy. Mam straszne opóźnienie, to znaczy nie opóźnienie, tylko te filmy dużo później idą. Dzisiaj jest 26 sierpnia, a Wy to zobaczycie pewnie w październiku. Także już w komentarzach będę mógł Wam odpowiedzieć na komentarze, czy coś to zmieniło, czy jest lepsza różnica. Także dzisiaj zamieniamy Motula na Valvoline'a. Oczywiście tak, teraz Opel stał tydzień niejeżdżony. Jadę go rozgrzać, olej, płukaneczka, wylewamy Motula, wlewamy Valvoline'a i zamówiłem jeszcze gumę na łącznik stabilizatora. Bo wymieniłem te łączniki stabilizatora, co też jest w którymś filmie i stukanie dalej jest. Tak jakby się nic nie zmieniło, dosłownie to samo. I wymieniamy te łączniki, mam nadzieję, że dobre, bo tam są jakieś dwa rodzaje, ale niby od 2008 do 2000 któregoś te łączniki idą, już nie pamiętam, 14 czy 15, także się mieszczę w tych widełkach i mam nadzieję, że będzie ok. I dzisiaj wymieniamy olej i gumę łącznika stabilizatora. Nie łącznika stabilizatora, tylko gumę stabilizatora. Dobra, idę po Opla, rozgrzewam go, wylewamy olej, nalewamy nowy i zobaczymy, co będzie. Opel stoi w garażu, tydzień czasu stoi. Zmieścił się, garaż dość duży, zmieścił się jako trzeci, tylko tak, jak nim tutaj wjechałem, to podepchnąłem go sobie ręcznie pod, tutaj pod ten próg, tak, i normalnie otworzyłem drzwi i wysiadłem. Teraz po tygodniu on postał, zakleszczyły się tarcze z klockami i nie mogę go przepchnąć, już próbowałem, ale może się uda. Dobra, przepycham go do przodu, wsiadam i wyjeżdżamy. No i dobra, udało mi się go przepchnąć. Odepchnąłem się tam od ściany i jakoś poszło. A teraz zobaczymy po tygodniu, czy odpali, bo mówiłem, że już mi przestał kraść prąd. Teraz na żywo zobaczymy, jak się zachowa po tygodniowym postoju. Auto było otwarte, kluczyk był w domu. Niby wszystko. Po tygodniu czasu myślę, że ok. Dobra, jadę się rozgrzewam. No i silnik mam rozgrzany. Teraz słyszycie, jak klekocze, jak to diesel. O kurczę, który już otworzyłem tą butelkę. Teraz wyleję. No i dobra.
Odkręcamy koreczek, wlewamy pukaneczkę teka do środeczka. Oj. Kurde, trzeba było zgasić silnik. Nalać. No nieładnie to zrobiłem, ale to nic. Trochę straty płynu. Wycieramy. Od razu się silnik tutaj, ta osłona umyje. I nie ma śladu. Dobra, zostawiam teraz na 15 minut. Niech się wypłucze i po 15 minutach zlewamy olej. No i dobra, silnik wypłukany, minęło 15 minut. Teraz do kanału nie wpadł. Też będzie fajnie. Może się uda, co? Jak wpadnę do kanału, to niepotrzebna wymiana oleju, tylko holownik. Zejdę, zobaczę. Filtr oleju jest z prawej strony, dlatego też próbuję tak. Prawe koło było na krawędzi. Ops. Gasimy i wylewamy olej. Stój. No i dobra, jestem w kanale. Muszę tu porządeczek sobie zrobić. I tak, odkręcamy papę. Może tych wkrętów to ze 30, ze 2 trzymają. Tutaj nie ma nic. O, dobra. I mamy otwarte. Suchy silnik. No powiem wam, że tak. Rok czasu od wymiany. Już przeszło rok. W listopadzie. Nie wiem kiedy. Dobra, pod spodem wkleję. Ponad rok na pewno po wymianie i powiem wam, że silnik ani kropelki. Czyściutki, suchutki, naprawdę serwis. Myślę, ok. Całą wymianę silnika. Dobra, wylewamy olej. Szkoda czasu. Tutaj nasadka 13. Standardowo. Robię jeszcze jeden film taki. O kurczę, już cieknie. Dobra. Cyk. Wiadereczko. Jakąś elektrodę wywalimy. No, olej rzadziutki. Ale długa ta śruba. Oj. A, kurde, gorące. Dobra. Olej sobie ścieka. Troszkę tego nie przemyślałem, bo mogłem poluzować i niech sobie trochę ścieknie. Dobra, zostawiam to tak na kilka minut. Niech dokładnie zleci. A teraz w międzyczasie nie wiem, co będę robił. Jeszcze filtra nie odkręcam, bo przyszła rodzinka, że idę pogadam. I to niech sobie ścieka. Widzimy się za chwilę. No i dobra, wszyscy się rozeszli. Olej sobie ładnie ściekł. I teraz ja sobie robię tak, żeby zminimalizować później mycie tego wszystkiego. No tak, filtr oleju i ja sobie tam wciskam szmatę, bo zawsze z tego filtra się wyleje. To jest tak zrobione, że leci na wydech. Ja sobie tutaj przeciągam szmatę. Wtedy ten cały olej, większość zostaje na szmacie. O.
O, hops. I teraz tam sobie ładnie wyścielę. O, a kurczę, jeszcze ciepły wydech. Do czasu stop. O kurde, mi kolano przeskoczyło. O, i teraz cały ten olej zostanie na szmacie, a nie pozalewa mi tutaj wszystko. Dobra, teraz wchodzę na górę i odkręcam filtr. No i tak, ja filtr odkręcam od góry, bo jest chyba troszkę lepszy dostęp. Klucz 32. Tam mam podłożone te szmatki. Tutaj w miarę dostęp. Nie jest też łatwy, ale wydaje mi się, że lepiej od góry. I już odkręcamy. Filtr mam wyjęty. Mocno się nie pozalewało. Kurde, teraz go stąd wyjąć. Gdzie mam tą bańkę z olejem? Tutaj chyba. O, pająki się zagnieździły w bańce z olejem. O, lejemy tę oliwkę. O kurczę. O. Powiem wam, że filtr taki prześwituje jeszcze czysty papier. Także no nie jest w złym stanie. Nie wiem, 700 kilometrów. Już 7000 kilometrów, co ja opowiadam. 7000 kilometrów ma przejechane. No to jak na 7000 to wygląda bardzo ładnie. Dobra, zlewam to. Filtr odkładam gdzieś na bok, bo zajrzę do środka, co tam się w nim dzieje. I teraz tak. Myjemy to. Zakładamy nową uszczeleczkę. Nowy filterek. I zalewamy nowy olej. To mam umyte zmywaczem do hamulcy. Czyściutkie, w środku nawet nie ma pyłka. Zakładamy nowy filterek. Nowa uszczelka. Palec w oleju. Wziąłem tego Motula. Ja zawsze tak robię, nie wiem czy to trzeba czy nie, ale wtedy ta uszczelka z poślizgiem wchodzi w swoje gniazdo, nie zagina się nigdzie, nie przeciąga jej. Także posmarowana oliwką delikatnie zakładamy na miejsce. No jeszcze jeden raz, kurde, nienawidzę w rękawicach robić, ale przyjechałem tylko na jeden dzień i chciałbym mieć czyste ręce, bo to później za pazury ponachodzi. O, dobra. Nowy filterek. O, i gotowe. Pakujemy do auta. No i tak, teraz wkładamy tam. Tu już nasmarowałem tą małą szczeleczkę też oliwką troszkę, tą grubą i wkładamy od nowa. Od ostatniego filmu, no nie nagrywałem miesiąc czasu. Coś około miesiąca nie nagrywałem. Co się działo u nas? Nic ciekawego. Byliśmy z Filipem na zlocie garbusowym. Lubelskie klasyki nocą. Bardzo fajny spocik. Filipowi się bardzo podobało. Tutaj macie 2-3 zdjęcia, jak to wyglądało. Bardzo fajny wypad. Filtr przykręcony. Schodzę na dół, przykręcam śrubkę do spustu oleju, tam się przymyję i nalewamy nowy olej. No i dobra, jednak nie dałem rady sam wymienić tych gum na stabilizatorze. Musiałem przyjechać do kolegi, mechanika. Jestem w warsztacie teraz, ale działam sam, tylko no z podpowiedzią. Musiałem odkręcić sanki. Trzeba poluzować sanki, żeby dojść do tej śruby. Nie ma tutaj jak dojść, podłożyć tego klucza, jak to jest przykręcone, także trzeba opuścić sanki, odkręcić sanki, tutaj ten łącznik, tutaj z przodu sanki poluzować trochę, nie odkręcać do końca i tutaj mam deseczką odgięte, z tej strony już wymieniłem, z tej strony jest guma wymieniona, teraz biorę się za tą stronę i lekko nie idzie, sam bym tego na pewno nie zrobił, nie miałem aż takich umiejętności mechanicznych, a teraz już wiem co i jak, mam tutaj pomoc mechanika, pracownika Mariusza. Mariusz, dzięki za udostępnienie warsztatu. I teraz tak, odkręcam to tutaj, sanki mam odchylone, odkręcam ten uchwyt, wyciągam i działamy dalej. No i starą gumę mam wyjętą, w takim stanie jest.
Tutaj to uchwyt obczyściłem. I teraz tak, jak to jeszcze wyciągam? Tą śrubę od tej strony odkręcam całkowicie, a tamtą tylko luzuję. I cofam drążek do tyłu i wychodzi normalnie do góry. No ciężko to, bo to jest albo przywulkanizowane było, albo ze starości się przywulkanizowało. No i teraz muszę to jeszcze oskrobać, oczyścić, zakładamy nowe, z tamtej strony zrobione i wyjeżdżamy. No i dobra, olej mam wymieniony, gumy na stabilizatorze mam wymienione, nie było łatwo. Brudny, mokrusieńki, ale się udało. Stukanie jak na razie ucichło, także nie jest to łatwe, te gumy. W Vectrze było bezproblemowo, sam sobie wymieniałem pod blokiem, a tutaj jednak no, troszkę ciężej. Trzeba opuścić te sanki, żeby podejść kluczem i wtedy idzie. Ale teraz już wiem, że następnym razem sobie wymienię sam. Mam kanał, wiem jakie narzędzia potrzeba i następnym razem bezproblemowo, z tym, że no teraz auto ma 2010 rok, czyli 14 lat, 254 652 km przebiegu i wydaje mi się, że to nigdy nie było wymieniane. Od nowości się działy te gumy, także myślę, że ja już ich więcej nie będę wymieniał, bo nie wiem, czy kolejne 250 000 to auto wytrzyma, a tyle co ja jeżdżę to na 30 lat. Także wymienione 28 sierpnia, 26 sierpnia i 254 652 km przebiegu na dzień dzisiejszy. Wszystko zrobione, nic więcej chyba nie mam do roboty w Oplu. Olej wymieniony, gumy, stabilizatory, wszystko powymieniane. Jeszcze tylko umyć. Mam wyodkurzane, tylko jeszcze kupiłem APC i wymyję te plastiki. I auto mam gotowe na zimę. No jeszcze za 2 miesiące wymiana filtrów. Filtr powietrza i filtr kabinowy. Tak jak mówiłem, 2 razy w roku wymieniam, na jesień i na wiosnę. Na dzień dzisiejszy kończymy. Trzymajcie się bardzo do następnego odcinka. Na razie, cześć! A jeszcze po drodze natrafiłem na łosia. Ustawię na statywie. O, a drży samochód. Ale na polu stoi łoś. Hej! No rusz się. O. I poszedł sobie do lasu. A teraz już naprawdę na razie, cześć.